Witam wszystkich. Dzisiaj taki nieplanowany wyjazd. Miałem trochę inne plany na sobotę, ale jednak okazało się, że jest możliwość, żeby sobie pojeździć. Więc jadę się spotkać z ekipą. Jedziemy do Świdnika. Tam z tego, co Zbyszek mówił, są jakieś pokazy lotnicze. Ja akurat nie śledzę takich tematów, więc nawet o tym nie wiedziałem. Także spotkam się z ekipą, trochę razem pojeździmy, pooglądamy samoloty i też padłem na pomysł, żeby nakręcić Wam film z dzisiejszej jazdy, w której jedną z części będzie prezentacja mnie jako osoby 1,87 m na różnych motocyklach. Nie wiem, bo nie śledziłem na grupie ostatecznie, kto się zdecydował na dzisiejszy wyjazd, ale prawdopodobnie jest Marcin, Hondziarz nasz, Gosia na Zondku 125C, Zbyszek na Zondku 125C2 i prawdopodobnie Bartuś na będzie, ale to jeszcze będziemy weryfikować. I planowałem zrobić zdjęcia, żeby pokazać Wam, jak wyglądam na tych wszystkich motocyklach, ale doszedłem do wniosku, że film i pokazanie mnie z każdej strony na tym motocyklu będzie lepsze i dodatkowo podpytamy ekipę, kto ile ma wzrostu i też będzie siadał na każdym motocyklu, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Gosia jest chyba z nas wszystkich najniższa, więc ją też posadzimy na QJ-a, żeby pokazać, jak wygląda. Później chyba wzrostem Bartek, Zbyszek, Marcin i ja. Tak mi się wydaje, że możliwe, że tak właśnie jest u nas, jeżeli chodzi o wzrost. Więc usiądą wszyscy na tych motocyklach i będziemy to pokazywać. Myślę, że Wam to troszeczkę pomoże w tym, żeby zobaczyć po prostu, może nie w wyborze, bo ja nie robię to po to, żeby wybrać, tylko dużo osób jednak sugeruje się wyglądem, jak wygląda na tych motocyklach. Więc myślę, że to będzie fajny filmik i że Wam się spodoba. Więc na taki pomysł dzisiaj wpadłem. Znaczy dzisiaj, przed chwilą tak naprawdę na taki pomysł wpadłem, bo pół godziny temu, jest godzina 16:30, okazało się, że jednak po południe mam wolne i mogę sobie pojeździć motocyklem. Dzisiaj o 19:00 wleci nowy film i już prosiłem w filmie, ale powiem to jeszcze raz, jeżeli macie jakieś pomysły na film, to zapraszam do sekcji komentarzy, napiszcie i jeżeli tylko będzie taka możliwość, żebym coś stworzył, o co mnie poprosicie, to oczywiście to zrobię. Zrobiłem te 400 km i powiem Wam, że od momentu, od kiedy na niego wsiadłem do teraz, już jest całkowicie inna kultura pracy, całkowicie inaczej się jeździ, już jest fajnie dynamiczny. Na tyle, na ile go mogę jeszcze sprawdzić, do tych powiedzmy 6-7 tysięcy obrotów. Ale na początku to był taki mułowaty mocno, ale wiadomo, że to się muszą wszystkie elementy fajnie poukładać. Więc czuję, że jazda na tym motocyklu to będzie cudowna przygoda, że będzie tak fajna, a może i lepsza od mojej przygody, które miałem na Zontesie. Chociaż Zontesa zawsze będę miło wspominał, bo naprawdę bardzo porządny, bezawaryjny motocykl. Świetnie mi się nim jeździło i teraz mam nadzieję, że cieszy bardzo Artura, nowego właściciela. W tym tygodniu, jak Artur ode mnie kupował motocykl, to jeszcze nie miał ogarniętych ciuchów i poprosił mnie, żebym mu przywiózł. I zrobiłem tą swoją ostatnią trasę z Zontesikiem bez jakichś tam wariacji, ale to naprawdę był świetny, dynamiczny motorek. Bardzo, bardzo fajnie będę go wspominał i też szczerze się przyznam, że cieszę się, że od niego zacząłem tą swoją drogę powrotu po tylu latach niejeżdżenia, bo na nim się tak czułem bezpiecznie. Był dosyć niski. Nie powiem złego słowa na Zontesa nigdy.
To była świetna, świetna przygoda. Pamiętajcie, żeby czekać do momentu, aż się zgasi migająca lampa czerwonego, bo jak będzie szlaban podniesiony, będzie migała lampa, będzie migało to światło na czerwono, no to jak wjedziecie na przejazd, to tak jakbyście wjechali na czerwonym. Ale domyślam się, że osoby, które mają prawo jazdy, to o tym wiedzą. Tak jak Wam obiecałem wcześniej, zatrzymaliśmy się ekipą i będę Wam pokazywał porównania, jak każde z nas wygląda. Małgorzata będzie pierwszą modelką i tak się prezentuje na będzie. Bardzo ładnie się prezentuje. Ok, Małgorzata, teraz jakbyś mogła postawić pięknie. I z bocznej perspektywy wszystko widzicie. Gosia, powiedz jeszcze, ile masz wzrostu? 157 cm. Więc widzicie, jak się ładnie prezentuje na motocyklu. Tak jakby skrojony dla niej. Teraz zapraszamy na Zontesa 125C. To jest akurat Gosi motocykl. Proszę bardzo, jak dostojnie, jak cesarzowa. No i teraz jeszcze, o tak. Dobra, zapraszamy na kolejny. Teraz Zontes 125C2. Zbyszka. Podobnie. Aczkolwiek troszeczkę ten tył jest inny, więc myślę, że to będzie fajnie pokazane. Ok, dzięki. Teraz zapraszamy na Hondę. Zabierzmy na chwilę rękawice. Jak Gosia siadła na Hondę, to akurat zaczęły bić dzwony w kościele, więc to jest chyba znak, że trzeba kiedyś sobie kupić Hondę.
Dobra. CMX 500. CMX 500. I teraz kojocik. Jest elegancko. Dobra, tak. Tak, zobaczcie ile brakuje. Z 10-15 cm na pewno. Na razie jeszcze zróbmy o tak filmik. Możesz wyprostować. O. No. Widzicie jak wysoki, porównując do innych modeli, jest ten motocykl. I teraz Gosia na o tak. Bardzo ładnie się prezentuje, aczkolwiek myślę, że ciężko by było jej jeździć tym motocyklem, tylko ze względu na wzrost. Zobaczcie, chłopaki biją brawo, Gosia. Zaraz będziecie siedzieć. Jak na filmikach z filmikami, nie? Dziękujemy. Także Gosia, bardzo dziękuję za prezentację. Teraz już jakoś nie będę mocno opowiadał, po prostu po kolei chłopaki usiądą na te motocykle. Drugi w kolejności jest Bartek. Bartek, ile masz wzrostu? 175. 175. Zaczynamy od będy. Bardzo ładnie się prezentuje. Idealnie pasuje. Poczekaj, jeszcze z drugiej strony. Świetna pozycja. Kawał pięknego motocykla. Ok, teraz Zontes 125C. Bardzo proszę. Gosia pozwoliła. Ładnie czysty łańcuch ma. Widać się świeci. Prawie nieśmigany. Ale ci pasuje, ci powiem. Gosia za daleko jest. Ok. Bartek? To mi we wszystkim ładnie. Tak, Bartkowi we wszystkim ładnie. Bardzo dostojnie. Super. Zapraszamy na C2. W sumie racja, teraz mamy różne. Dobrze, wyprostowana pozycja. Dobra, teraz na motocykl hondziarza. CB 125R. No to już nie. Właśnie o to chodzi, żeby zobaczyć tą pozycję. Super. Już tak się nie dyskutuje. I teraz na Kojota. No już totalnie co innego. No zupełnie. Inna pozycja, zobaczcie, weź jeszcze raz nogi jak możesz na... Nie, to już sobie tak, dokładnie. Widzicie, całkowicie inna pozycja. Ty trzymasz prosto stopy, nie? A u mnie rozsiądziesz się i one chcą iść. I całkowicie inna pozycja. Bo to jest naked. Więc to już będzie inna pozycja niż na będzie, na Zontesie. Ale czy jest wygodnie? Jest. Wygodnie. Czyli fajnie. Bartek ze swoim wzrostem też mówi, że jest wygodnie na Hondzie. I teraz zapraszamy na Kojota. O. Jak możesz najpierw bez stopki bocznej. A postaw nogi, zobaczymy czy sięgasz. Z jednej strony tak, na palcach. Tak samo. Z jednej strony na palcach, z drugiej strony też już na palcach, ale do ziemi sięgasz. Ok, tak wygląda
Ok, i rozłóż teraz stopkę boczną. I postaw normalnie nogi. O, tak, super. Że widzicie, że Bartek z takim wzrostem bez problemu też by sobie dał radę na kojocie. Dobra, dzięki. Ok, teraz naszym modelem jest Zbyszek. Zbyszek, ile masz wzrostu? 177. 177. Ok, zaczynamy od będy. Jak możesz go... O tak, a już nawet nie składając. Chwila dla fotoreporterów. I zobaczmy, jak się Zbyszek prezentuje. Bardzo ładnie się prezentuje. Tak, naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Dla mnie jest bardzo podobnie do naszego, tylko kwestia ułożenia nóg. Nogi bardziej są. Tak, ale bardziej tak są do przodu, nie? Nogi. Tak, to jedyna Bardziej do różnica, ale przodu. Tak, wielkość motocykla to prawie tak samo jak u nas. Ok, Zbyszek, zapraszamy na Zontesa C. Zrób, Marcin, zdjęcie. Czuję się prawie jak u siebie. Dobra? To widzicie, zamieszanie jest poważne, ale to jest bardzo poważna sesja fotograficzna i filmowa. Dzięki. Dobra, zapraszam, Zbyszek, na swojego Zontesa, na twojego. Uwaga, fotka. Na moim najwygodniej. Na twoim najwygodniej. Pięknie. Ja też uważam, że to jest bardzo wygodny motocykl. Zobaczcie, jak się ładnie Zbyszek prezentuje. Chociaż już Zbyszka wam wielokrotnie pokazywałem na filmikach, jak się ładnie prezentuje, ale... I teraz jeszcze jakbyś mógł dokładnie. O to mi chodziło. Ok, i teraz na Marcina motocykl. No, mnie interesuje, jak mi się będzie siedziało. No właśnie, ja się szczerze przyznam, że też na Hondzie nie siedziałem jeszcze nigdy. Uwaga, uwaga, uśmieszek, słyszymy. Co jest? Bardzo ładnie się prezentuje. Słyszymy do mnie. Pięknie. Czuję się jak jeździłem na motosekcji. Uwaga. Sztos. Ok. Ty czekaj jeszcze, Zbyszku. A, zobacz u mnie. Dobra. Będę wam pokazywał filmiki i będę też wklejał zdjęcia. Ok, i teraz bez, nie pamiętam czy już było, o tak było chyba? Nie, nie było chyba jeszcze. No i tu jest różnica w porównaniu z moim ewidentna dla mnie. Dlaczego? Opowiedz. No bo brakuje mi, Aha. że nie ma tak. No tak, bo tutaj, żeby postawić stopy, trzeba je tak całkowicie na prosto i muszą być... Tak, na prosto nie będę miał problemu na podłodze. Ok. Czyli wychodzi na to... No czyli wiadomo, inna pozycja. To już jest naked, nie jest cruiser. Ok, i teraz na Kojota. Tutaj wyzwanie. Kiera jest chyba odblokowana, zobacz. Jest odblokowana.
Nie poleci. Siedzicie bardzo wygodnie, ale dla mnie... Za wysoki. No, po prostu... Pewnie znaczy pojechałbym, tak, ale w takiej normalnej jeździe, żeby mógł na co dzień jeździć, to byłoby po prostu niewygodne. Ja mając 187 cm wzrostu muszę mocniej dupą docisnąć kanapę, żeby mieć płaskie, żebym mógł całymi stopami stanąć. Ok, a mieliśmy już bez? Mieliśmy chyba bez. Nie mieliśmy, to zróbmy teraz bez. O, i zobaczcie. Tak, tak, czyli samym czubkiem, Samym czubkiem. żeby się wybronić na asfalcie ewentualnie, tak, żeby tam sobie Super, bardzo dziękuję. cała przyjemność. I teraz Marcin, nasz hondziarz, usiądzie na Zontesie i nabędzie, czy jego to nie spali. No to jest rasowy hondziarz. Zobaczcie, skóra, benda, to jest Dla mnie jeszcze troszkę za nisko. za niska troszeczkę. To już jest piękna stylowa. To najpierw jak możesz tylko na samych, tak jak wcześniej było, na stopy na ziemi, o tak, i sobie obejrzę dookoła. Czyli trochę już uważasz, że dla Ciebie za niska jest. Tak. Ile masz wzrostu, Marcin? 182. 182. Czyli Marcin jest o 5 cm niższy ode mnie. Marcin tutaj jest najbardziej stylowym modelem. Skóra. To najbardziej się przygotował Marcin do tego filmu, powiem Wam szczerze. Dobra, zapraszamy na Zontesa. Loczek jak u Clarka Kenta. Nie, a nie, od razu chciałem Wam zaznaczyć, że Marcin nie wiedział, że będzie nagrywany. A zobaczcie, jak się przygotował. Czysty przypadek, po prostu było mi zimno. O, było, Motocyklista i kości. po prostu było mu zimno. Ładnie złap kierę jak możesz. Okej. Dobra, i teraz postaw bezpośrednio na kostce. I powiedz, czy Ci jest wygodnie. Ta pozycja. Ale to nie jest mój styl. To nie jest Twój styl. Okej, ale wygodnie. Nie jest tak, że jest źle. Bardzo wygodne siedzisko. Wygodne siedzisko, ale to nie jest Twój styl. Dobra, zapraszam na kolejny. Chcę Wam też zrobić porównanie pomiędzy C a C2, pomimo że to są bliźniacze praktycznie motocykle, to jednak ten tył mają inny. Nie jest ten wyższy troszkę? A może ma inaczej naciąg sprężyn. Bo wydaje mi się, że inaczej mi się siedzi. Na przykład tam to siedzisko było twardsze. Wydepnąć czy swojego. Ogólnie, czyli Marcin, podsumowanie Twoje. Jest wygodnie, ale nie Twój styl. Zdecydowanie, nie. Dobra, to zapraszamy teraz na Hondę. Tutaj Marcin powie, że to jest Mój styl. zdecydowanie nie jego styl. Zdecydowanie nie mój styl. Zostawia na parkingu. Bardzo ładnie. Zdecydowanie Hondeczka od zawsze. Hondeczka od zawsze. I nie dlatego, że Marcin bardzo negatywnie się wypowiada na temat chińskich motocykli, tylko dlatego, że lubi Hondę. Nigdy nie wypowiadałem się negatywnie na temat chińskich motocykli. Tak. Marcin to jest w ogóle bardzo asertywny taki człowiek.
bardzo grzeczny. Jak śpi. Ale jest bardzo ceniony w naszym towarzystwie, to jest fachowiec, specjalista. Ogólnie, po prostu jest ceniony ogólnie. Ładnie śpiewa. I zapraszamy teraz na Kojota. Jeszcze kopnął mi motocykl, ale to nic się nie dzieje. Wzroście zdecydowanie za wysoki. Wyprostuj kierę. Za wysoki jest dla Ciebie? Zdecydowanie. Nie czułbyś się pewnie na nim? Stopy bez problemu, powiedzmy, są na podłożu. Okej. Musiałbym się przyzwyczaić mocno. Okej. Też ma Marcin stopy bardziej na podłożu niż ja, bo domyślam się, że też kilka kilogramów. Marcin, ile ważysz tak z czystej ciekawości plus minus? Chyba 94. 94, czyli Marcin około dychy więcej ode mnie waży, więc dotyka stopami tylko dlatego, że troszeczkę więcej waży, więc mocniej się ten amortyzator ugina, ale moim zdaniem prezentujesz się świetnie na tym motocyklu. Spoko, dzięki. Aczkolwiek Twoim stylem są nakedy i Zdecydowanie bardziej mój klimat niż Ponty 3. ten jest zdecydowanie... Adventure. Tak, Adventure jest zdecydowanie niż pierwsze 3, ale z drugiej strony Naked to jest Twój ulubiony Zdecydowanie styl. wolę wyższą motocykl. Okej, dobra, bardzo dziękuję. Dobrze, teraz właściciel kanału się prezentuje na motocyklach. Jakub ma 187 cm. Jak odczucia? Ogólnie bardzo fajne, ale czuję, że jestem chyba trochę za wysoki na tym motocyklu. Ja myślę, że u Ciebie, Jakub, to też jest kwestia tego, że jeździłeś wcześniej z Ontesem i masz taką jeszcze naleciałość pewnie, wyczucie w mięśniach, nie? W pozycji ciała. Idziemy dalej. Teraz Zontes C1, czyli bliźniaczy motocykl do tego, którym kiedyś jeździł Jakub. Ok, jeszcze stopy. Weź na ziemię. No, dobra, ok. Dobra, teraz wracasz do modelu, na którym jeździłeś. Ciekawe, czy będziesz miał inne odczucia na innym motocyklu, bo to jest dokładnie ten sam model. Kliknij. Dobra. Ale co Ci powiem, bardzo wygodnie, z tyłu ta torba, że tak lekko się można oprzeć. Tak, Bardzo dobry pomysł. tak. Do tego ją wykorzystuję, a poza tym to, że ją czuję, to wiem, że jeszcze jej nie zgubiłem. Dobra, fotka. Nice. Ale co, ogólnie odczucia takie same jak u Ciebie były na Zontesie? Dokładnie? Tak samo? To może jednak jest coś między tym C1 i Wydaje mi się, C2. że tylko u mnie większą robotę robiło to, że były trochę przesunięte bardziej tennie, ale z prawej strony podnóżek przy hamulcu był przesunięty i tak trochę bardziej mi do przodu pasowało, ale ogólnie
Nie powiem złego słowa na Zontesa, bo bardzo lubiłem ten motocykl i moim zdaniem nie byłem na niego za wysoki, bardzo dobrze mi się siedziało. Nie, no w porządku wyglądasz nawet w tej pozycji jak teraz. O, teraz proszę Dobrze, państwa, i Jakub teraz Kędziarz. Honda, czyli No wysoka jest, nie spodziewałem najbardziej się. pożądana 125 w Polsce. Nie spodziewałem się, że jest tak wysoka. Jest wysoka też. Ja też miałem takie odczucie właśnie, że miałem problem, żeby do ziemi dostać stopami przy swoim wzroście. Jeżeli chodzi o Hondę, to bym zmienił tylko dla siebie, gdybym miał nią jeździć, to bym się postarał, żeby delikatnie kierownicę dać wyżej. Żebym się troszkę wyprostował, chociaż to jest naked, więc tutaj pozycja jest taka, że się trzeba pochylić, ale jest bardzo wygodny, nie spodziewałem się. No i teraz swój nowy nabytek. Zapewne czujesz się najlepiej teraz na nim. Najlepiej. Tak, zdecydowanie. Perspektywę jak stoję, teraz jest już bardziej jak siedzę. No tutaj na tym motocyklu to ewidentnie widać, można powiedzieć, że Twoja wysokość do wielkości tego motocykla to są idealne proporcje. Bardzo dobrze wyglądasz. Na naszym wcześniejszym przystanku byliśmy na Air Show w Świdniku. Kilku chłopaków pytało się, co to za pojemność. No można się zdziwić przy tej wielkości motocykla, że to jest 125, ale tak na dobrą sprawę to nie dziwi mnie to właśnie, że ludzie troszeczkę mogą się być zmyleni. No bo wielkość motocykla naprawdę, z tej perspektywy to myślę, że tutaj 600, spokojnie 700 to mogła być pojemność. W tej perspektywie, no to jak teraz tutaj. A tu niespodzianka, 125. Tak się prezentują nasze motocykle. Że zobaczcie, nie oszukiwaliśmy. Jeszcze raz może Gosia przypomni, ile masz wzrostu? 157. 175. 177. 182. Jak w szkole, pięknie odpowiedzieli. Także bardzo Wam dziękuję za prezentację. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się to wszystko podobało.